Cześć. Cześć. Ostatni chyba wywiad w Gambii. Trzeci wywiad. Tak, trzy wywiady z Gambijczykami, 3 z Polakami, także jest sprawiedliwie, równo i fajnie. Przedstawiam wam Agatę. Agata jest w Gambii długo. Jak długo? Agata mieszka w Gambii, zacznijmy od tego. To znaczy ja zaczęłam przyjeżdżać w 2014, natomiast od 2019 już tu z mężem po prostu mieszkam. Czyli 3 lata z groszem, tak. jakoś tak, no. A myśmy się z Agatą poznali przez internet i to jeszcze tym razem, zanim grupa była Polacy w Gambii, to zdecydowanie Agata do mnie pisała i właśnie już wtedy, no, już zaczęliśmy... Wtedy Wojtek był najważniejszym polskim przewodnikiem po Gambii po prostu i chyba jedynym wtedy. Jedynym tak poza Rainbowem. Od razu dziękuję też Ci za pomoc. No taka jest prawda, dużo nie pomogłem, no informacją jakąś no chyba. Więc, no informacja to jest, wiesz, bardzo istotna w Gambii. Jak w ogóle się tutaj znalazłaś? W Sambui, w Sambui, bo to nie jest takie oczywiste miejsce. W Gambii, ja tak. W Sambui mieszkam, to tutaj dotarłam, powiedzmy, na koniec mojej gambijskiej drogi, tu się osiedliłam, ale cała historia z Gambią to w ogóle, to było tak, ja zawsze pracując w Polsce nigdy nie miałam etatu, byłam freelancerem, wszystkie pieniądze wydawałam zawsze na podróże. No i akurat zdarzyło się tak, że była promocja na bilety do takiego kraju Gambia, no to mówię, o, Gambia, nigdy nie byłam w Gambii. A bywały śmiesznie tanie bilety swego czasu. Tak, to było dokładnie, to był ten moment. To Rainbow wchodziło na rynek i mówię, o, dobrze, lecimy do Gambii. No, lecimy, no pieniądze na bilet były, tylko gorzej z pieniędzmi na hotel albo hostel. Co robić? Ale istnieje coś takiego jak couchsurfing i wielu Gambijczyków, co może jest zaskoczeniem, ale jest na tej stronie couchsurfing, gdzie po prostu to polega na tym, że no ktoś udostępnia Ci swoją kanapę, stąd couchsurfing, surfowanie po czyjejś kanapie. No więc skontaktowałam się z chłopakiem, który powiedział, tak, okej, możesz u mnie mieszkać, proszę bardzo, nie ma problemu. Po czym dzień przed wylotem dostaję od niego informację, słuchaj, bo dostałem pracę w takiej wiosce, ale tutaj masz, to jest Facebook mojego kolegi, to u niego będziesz spać. No to cześć. No dobra, no, śpię u kolegi, widocznie. No więc ten kolega mnie odebrał z lotniska, tam mieszkałam, no i w pewnym momencie mówię, no dobra, to może odwiedzimy tego mojego niedoszłego couchsurfera tam w tej wiosce, w której pracuję. No i żeby nie przedłużać, to ta wioska to była Buiba właśnie. I no ja jak zobaczyłam i tak się naprawdę zetknęłam i pomieszkałam kilka dni w tej biedzie takiej prawdziwej, no średniowiecznej, bo to jeszcze był czas, kiedy oni siedzieli przy świecach. Nie było żadnych nawet takich lampek, które teraz tam są popularne, nawet te malutkie. A teraz to wszędzie solary są praktycznie. Tak, dokładnie. Nie? Nawet jeżeli nie takie duże, no to te malutkie lampki są. To było siedzenie przy świecach, noszenie wody. I to mnie tak, że tak powiem, no rozwaliło, bo ja podróżowałam wcześniej po świecie, ale jakby ta bieda tutaj, że jak wróciliśmy, to tak miałam, no i co, no to teraz co, będę tak siedzieć nad tym oceanem, jakiegoś piwa się napiję, to może lepiej te pieniądze, co mi zostało, kupię jakieś piłki dla tych dzieciaków, więc jakby to, co mi zostało, wydałam natychmiast na to, żeby do tej szkoły po prostu trochę pomocy szkolnych, piłek kupić, zawiozłam to, dałam dyrektorowi, no i tak się zaczęło, a dodam jeszcze, że ten couchsurfer, u którego w końcu spałam i mieszkałam, to jest teraz mój mąż. Ten właściwy czy ten kolega? Nie, ten właściwy. Okay. Ten właściwy to jest teraz, u którego rzeczywiście mieszkałam i w Gambii byłam, to teraz jest mój mąż i razem tę organizację Misja Gambia prowadzimy. Zaczynało się od tego, jak byłam w Polsce, że mi też bardzo zależało na tym, żeby dzieciaki z Polski dowiedziały się o tym, że istnieją takie kraje jak Gambia i jak tu żyją dzieci. Więc ja chodziłam z prelekcjami po szkołach i pokazywałam, zobacz jak 12-latek tutaj, jak jego klasa wygląda, a zobacz jak pranie wygląda. To dobre jest, ja muszę tak porobić. Tak, wiesz, bo właśnie miałam taki cel, że nie tylko pomagam tu, ale też pomagam dzieciakom w Polsce
zrozumieć, w jak dobrej są sytuacji. No to jest, moja teoria jest taka, wszystkie dzieciaki powinny tu raz przyjechać, Tak, to tam dokładnie. mówiłem, to nie raz. A jest... ja mówię, szczególnie nastolatki. Jak Tak. ktoś ma jakiegoś nastolatka, to zapraszamy na warsztaty. Nie, bo to naprawdę to do taka nas i jest, do myślę, że to wioski, tak. bardzo psychicznie pomoże takim dzieciakom, w sensie to takie, no kurczę, że Ale to też pozytywnej rodzi energii, empatię, empatia plus że taka jakby takie- pozytywna, że zdadzą sobie sprawę, że ich problemy to tak naprawdę nie są takie duże, tak, nie? bo Że... ja naprawdę widziałam szok na twarzach polskich dzieci, jak nagle widziały dziewczynki biorące na tarze. Ja im tłumaczyłam, I tak, się bo- uśmiechają. Tak, i super, a to jest niedziela. One nie mają czasu, żeby pójść się pobawić. Nie. Niedziela to jest właśnie dzień prania. I tak dalej, i tak dalej. Także to, co mówię, organizowałam te prelekcje i potem zbierałam rzeczy od polskich dzieciaków dla gambijskich. To transportem morskim przywoziliśmy jako Misja Gambia. Tutaj szło to oczywiście do szkoły, bo dodajmy też, my rozdajemy przez szkoły. My nie robimy rozdawnictwa typu podbiegnie dziecko, dajesz cukierka. To jest absolutnie bardzo zły sposób. To nawet nie jest pomaganie, tak? W każdym razie, no i tak to się rozwijało. No i też to, że ja się w końcu do Gambii przeprowadziłam, sprawiło, że mogliśmy zacząć robić też coś na miejscu, a nie tylko zbierać rzeczy w Polsce, pomocy szkolnej i tak dalej. Stąd teraz ta budowa, którą próbujemy skończyć przed porą deszczową, co też dodam jest bardzo, bardzo istotne. Tak, Agata tutaj, my jesteśmy tu w miejscowości Sambuja, na wybrzeżu, ale nie o niej będziemy dużo mówić. Więcej będziemy mówić o miejscowości, która jest w drodze tam na wieś do Keserkundy, która nazywa się Bujba Mandinka. Nie wiem, czy wymawiam to dobrze, ale tak jest przynajmniej tam napisane. I tam Agata od paru lat, to już wam więcej powie, buduje dom wolontariusza. Pierwsze pytanie, co to jest dom wolontariusza? Dom wolontariusza, więc tak, ja może zacznę od tego, jak w ogóle wygląda moja działalność, to będzie łatwiej zrozumieć, skąd w ogóle ten pomysł i jak to się... To moje następne pytanie, więc no, co będzie robić? razem. Będzie razem. Dwa za jednym zamachem. Przyjeżdżam tutaj od 2014 i działalność charytatywną prowadzę, ale zawsze nacisk był na edukację. Czyli to nie chodziło tylko o to, żeby przywieźć do szkoły pomoce szkolne i tak dalej, ale też, żeby przywozić ludzi i ich wiedzę. Także my od wielu lat organizujemy warsztaty. Czy to z siatkówki, czy z zajęć plastycznych, matematyki, bardzo różne. I do tej pory nasi wolontariusze po prostu spali w wiosce. To jest malutka wioska, nie ma tam hosteli, hoteli, czyli tak naprawdę jak przyjeżdżamy, jesteśmy goszczeni przez rodzinę Alcalo, a też nie każdy Europejczyk potrafi takim życiem wioskowym żyć, bo jak się mieszka, wiesz o tym. Pomysł sam domu wolontariusza wziął się stąd, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, się wiedzą podzielić, czy coś dla dzieciaków zorganizować, mieli po prostu gdzie spać, mieli trochę prywatności, która tutaj nie istnieje i tak dalej. Natomiast ten budynek od początku miał też mieć kolejną funkcję i właściwie ważniejszą, świetlicy dla dzieci. Takiego miejsca, które będzie miało prąd, czyli te dzieci będą mogły przyjść, odrobić wieczorem lekcje, będą tam miały, nie wiem, pomoce szkolne, których może im brakuje, typu papier, ołówek i tak dalej. Linijka, kalkulator, to są ważne wyposażone rzeczy. Biblioteka ze słownikami, miejsce wyposażone dla dzieciaków, żeby mogły same też się uczyć, ale ponieważ w Buibie rozbudowano szkołę, znaczy mówiąc rozbudowano, mówię o tym, że połączono dwie szkoły w jedną. I szkoła, która była do 6. klasy, obecnie jest do 9. Lower Basic zrobili. Tak, dokładnie. Taką full cycle. Dokładnie. Tak, tylko niestety nic nie dobudowano, więc w tym momencie te dzieciaki chodzą na popołudnie. Niektóre muszą się dosłownie uczyć pod drzewem. Dlatego powiększyliśmy trochę ten główny budynek projektu i będzie to pomieszczenie rano służyło też szkole za normalną klasę lekcyjną. Także de facto z pomysłu domu wolontariusza, który tego miejsca dla nas ze względu na potrzeby, to zostało dużo bardziej rozbudowane, żeby właśnie mogło służyć całej społeczności i szkole.
bardzo fajnie, że to powiedziałaś, bo powiem Ci szczerze, nie wiedziałem do końca. Ja tam śledzę Was na Instagramie, na Facebooku i tak dalej, ale tak do koniec końców ja nie znałem jakby sedna tego projektu, a to co mówisz jest bardzo ciekawe i uważam, że to bardzo jest potrzebne i pomocne tutaj. Czyj to był pomysł w ogóle? Twój? Ten pomysł się tak... Nie chciałabym ja brać, że tak powiem, tutaj, że ten pomysł się rodził, tak? Misja Gambia to nie jestem ja. To jestem ja, to jest mój mąż, to są wolontariusze zarówno z Polski, jak i z Gambii. Więc nasze działania często bardzo wynikają po prostu z potrzeb. Alcalo też w pewnym momencie zasugerował, lekko powiedziałabym, że takie miejsce byłoby potrzebne, no bo to też ci goście, których my przywozimy, wolontariusze, są tak naprawdę na jego głowie gdzieś tam, on musi nas ugościć, tak? To jest praca Alcalo, tak? Przyjęcie do wsi gości jakichkolwiek. To jest ciekawe, bo ja tego nie poruszałem, a no tak właśnie, jest w Gambii. Tak, moglibyście teoretycznie w każdej, no ja tak już wspominałem, nie wiem czy na materiale, czy w prywatnej rozmowie z kimś, że tu nie ma hoteli w Afryce dużo, bo albo są drogie, nie? A ci miejsca, Afrykańczycy nie używają hoteli. Oni jak podróżują, to nawet nie znają nikogo, idą do wioski, idą do Alcalo i ktoś im da nocleg, tak? Zostanie to załatwione. Trzeba powiedzieć, może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, jakie to jest niesamowite, jeśli chodzi o Gambijczyków, że tu nikt nie śpi na ulicy i nikt nie umiera z głodu. Tu jest ogromna bieda, ale tutaj Gambijczycy się dzielą ze sobą, nawet idziesz przez wioskę, ludzie jedzą ryż, oni cię wołają. Tak, to nie jest wołanie, tak, i to nie jest wołanie, to jest, oni naprawdę się z tobą tym dzielą. Także tutaj nikt w Gambii, tu nie ma bezdomności jako takiej, czy no właśnie... Tam w Cerekundzie pojedynczy jacyś, no, ale to mówimy o przypadkach, tak, powiedzmy, tak, jakichś tam ludzkich historii. Tak, zdecydowanie tu Agata ma rację, no. Tu każdy może pojechać i właśnie Alcalo wioski na pewno go przyjmie, jeżeli nie może podróżować dalej, bo może zrobiło się za późno, uciekł autobus, no różne są sytuacje. Nie ma problemu, tutaj naprawdę każdy znajdzie miejsce. No ale mówię, też my już nie chcieliśmy tego wykorzystywać, bo my rozumiemy, że to jest, oczywiście my zawsze, prawda, jak przyjeżdżamy, to też kupujemy tam worek ryżu, który wiadomo, że jemy i my, i wioska i tak dalej. No niemniej jednak w związku z tym to od Alcalo też wyszło to, że on może nam podarować kawałek ziemi. Bo nas jako organizacji no, nie stać na to, żeby nagle taki kawałek zakupić, a dzięki temu no to mogliśmy zacząć właśnie myśleć już konkretnie tak, no mamy miejsce, możemy to zrobić. Także no, pomysł jest po prostu misja Gambia, no wszystkich ludzi, którzy biorą w tym udział od lat. Ja oczywiście dodam wasze tam, cokolwiek mi podasz, jakiekolwiek namiary, super. Wszystko wrzucę w opisie tego filmu. Bardzo. Także tu na dole możecie sobie teraz znaleźć. I bardzo byśmy, no to jeszcze, dobra, Agata będzie mówić o wsparciu i tak dalej. Na razie jeszcze, czyli mamy tak, dom wolontariusza, ale mówiłaś, że wy uczycie tu Gambijczyków robić różne rzeczy i ja nagrałem, pewnie już będziecie to widzieć teraz w tym filmie w międzyczasie. Jakie fajne tutaj 2 toalety mi pokazałaś i powiedz, o co w tym chodzi, co to jest i jak one są zrobione. Znaczy w ogóle zacznę też od tego, że no, ja osobiście jestem osobą, która nie lubi marnować rzeczy. Ja widzę możliwości w wykorzystaniu różnych rzeczy, które, że tak powiem, inni uważają za śmieci. Więc moim celem też jest no, nie tylko no, życie w ten sposób, że my tak żyjemy z mężem, że pewne rzeczy budujemy, ale też pokazujemy ludziom, że można to zrobić. Na przykład wykorzystujemy opony. Wykorzystujemy opony właściwie do wszystkiego. Zbudowaliśmy, no tu nawet siedzimy niedaleko, nie wiem czy... Będzie pokazany, bo nagrałem, widać, ale także na pewno w pewnym momencie filmu będzie widać. Mamy kibelek zrobiony z opon, które pomalujemy, jeszcze tam zabezpieczymy od góry. Bardzo mocna konstrukcja. Opon używamy też do ogrodu, tak? Siedzenia, na których, może, jeżeli mogę zaprezentować, jak już o tym mówimy, to też siedzimy sobie na dość wygodnych, wygodne, lepsze niż te zydelki, takie twarde, które robimy. Miękko. Więc oczywiście jak robimy takie rzeczy w wiosce, gdzie na przykład budujemy też plac zabaw. Ostatnio zrobiliśmy taki samochód z opon i puszek.
Zrobiliśmy też śpiącego policjanta dla wioski ostatnio, malując te opony, pisząc slow down, także jak cokolwiek robimy, to też chcemy tą wiedzą się z ludźmi podzielić, pokazujemy jak to robimy, że też mogą to może w jakiś sposób wykorzystać, że jak niech nie palą opon, niech lepiej przyniosą je do nas, to my pokażemy, że może właśnie zabezpieczą ogród i tak dalej, i tak dalej. No staramy się po prostu tę wiedzę przekazać. Robimy to my sami tu od dawna. No, przed chwilą byliśmy w troszeczkę innym kawałku wsi, gdzie też mamy taki mały blaszany domek, gdzie mieszkaliśmy na początku w ogóle w Gambii. Też widać teraz, albo wcześniej, albo później. Tak, i tam z kolei zbudowaliśmy kibel z butelek plastikowych wypełnionych piaskiem. I ten budynek od 2 lat świetnie się trzyma, stoi, jest mocny. Mówię, szukamy rozwiązań, które będą też dostępne i łatwe dla nas. Budowanie jest drogie. Bo tu wszystko, cement, Tak, kamienie, tak. piasek, to wszystko jest cholernie drogie i to... Natomiast o czym rozmawialiśmy, my często łączymy to, co robimy z nauką, czyli na przykład te butelki, to prosiliśmy dzieciaki, żeby zbierały te butelki, więc właśnie to jest istotne, żeby Gambijczyków pewnych rzeczy, które my umiemy nauczyć. Bo ja bardzo nie lubię takiej postawy, przyjeżdża ktoś z Polski i mówi, o, bo oni tego nie umieją, o, tamtego, bo coś, no, ty też tego nie umiałeś, zanim ktoś ci tego nie wyjaśnił i pewnie miałeś lepszą szkołę i tak dalej, i tak dalej. Także my widzimy, że na przykład jak te fotele sobie wystawiamy na werandę, to przychodzą dzieciaki i mówią, słuchajcie, pokażcie nam, bo my wiemy, że nie, są bo to jest opony, super, to jest wiemy, wygodne, to jest my lepsze. chcemy to zrobić, pokażcie nam jak to zrobić. Także Gambijczycy to są naprawdę ludzie bardzo zdolni, którzy się ogromnie szybko uczą, tylko trzeba właśnie im pewne rzeczy pokazać. Tylko musimy coś tu sprostować, bo to poruszyłaś ważną kwestię. Tylko może, żeby nie doszło do nieporozumień, bo może ktoś przyjechać na tydzień do Afryki, czy na 2 i im zacząć mówić, źle to robisz lub to tak, zostaniecie potraktowani jak osoby wynoszące się, przemądrzałe i nic nieznaczące dla nich, które tylko gadają, a nic nie robią. To nie jest takie, że to robi źle, to tego. Agata, tak jak mówi, przyjdą dzieciaki i zobaczą, to się siedzi, to jest kurcze wygodne, to jest lepsze niż te zydelki ich drewniane, które mają, bo tyłek boli, jak się dłużej na nich siedzi, a to jest miękkie, tak? I tym sposobem uczmy ludzi właśnie przez pokazanie, przez ten nigdy się nie wolno wywyższać, bo jak my się tu zaczniemy mądrować, to zostaniemy totalnie zignorowani. Najlepiej, że oni w ogóle, ktoś niedoświadczony... Ale to każdy chyba, prawda? Ale jeszcze do mnie też jak ktoś by przyszedł i powiedział, a tutaj zresztą zdarzają się takie nawet w internecie czasami komentarze tak, na temat działalności. A, bo powinnaś... No to każda pierwsza rzecz to jest zamknięcie. Nie, no, tego mówię, dlatego my zbudowaliśmy też miejsce, do którego będą mogli przyjechać ludzie, którzy się na czymś znają i to coś wyjaśnić dzieciakom przez zabawę, przez to, że robimy to razem. Nie na zasadzie, tu ja przyjechałem Cię uczyć. Zresztą to miejsce, które powstaje, to nie jest powiedziane, że to jest jedynie dla wolontariuszy z Europy. Jest wiele organizacji gambijskich, z którymi my już teraz mamy kontakt, gdzie też mamy nadzieję, że przyjadą i zrobią jakieś zajęcia z nami. Organizowaliśmy już tutaj z lekarzem na przykład nigeryjskim, który pracuje w Gambii, akcje szczepień i akcje robienia prezentacji na temat opieki nad zwierzętami, nad psami. Także mówię to oczywiście, że chodzi nam o edukację, tak? Nie o wymądrzanie się, nie o edukowanie ludzi, żeby potem oni mogli żyć lepiej z tym, co mają, bo nie będą mieli więcej niestety. Jeszcze z tym wymądrzaniem to chciałem powiedzieć, że jakbyście jak przyjechali się wymądrzali, najlepsze, że w Polsce to jeszcze ktoś by się na was obraził czy oburzył. Gambijczyk nie da wam w ogóle poznać, że on traktuje was jako debila, tylko ładnie powie tak, wszystko się uśmiechnie, a w głębi duszy pomyśli, że przyjechał jakiś tam przemądrzalec i nawet nie będziecie myśleli, że odnieśliście sukces, gdzie tak naprawdę to nie był żaden sukces, bo mówię, bo to trzeba stopniowo, to trzeba pokazać, że coś działa. O czym rozmawialiśmy, my często łączymy to, co robimy z nauką, czyli na przykład te butelki,
to prosiliśmy dzieciaki, żeby zbierały te butelki, więc jednocześnie oczyszczaliśmy ze śmieci po prostu wioskę, bo no wiesz jak to wygląda, tak? Te śmieci tutaj po prostu No już są... myślę, że ci co śledzą wszyscy, moją co śledzą, serię, to już dokładnie, widzą, serię to się też- nie też da, dobrze to ja nie widzą. retuszuję, to Także- się nie da kurczę pokazać kawałka także- Gambii, żeby śmieci nie Nie leżały, było. niestety, sorry. No. Także też staramy się dzięki temu, no jak zbieramy te butelki tu, no to wiemy, że gdzieś tam naokoło one już nie wylądują w tym oceanie czy na tej plaży. I potem z dzieciakami te butelki wypełnialiśmy, tłumacząc im, że właśnie z takich butelek można coś zrobić. Bo to przecież nie tylko musi być ściana w kiblu, no też można właśnie zrobić mały płotek w ogrodzie, coś zabezpieczyć. Czyli mówię, no oczywiście to budowanie jest z reguły powolne i wymaga też dużo zaangażowania i kombinowania, no ale jest tańsze i pozwala wykorzystać to, co tu leży na ulicy, więc dlatego też staramy się o tym mówić. W ogóle i to ja myślę, przekazywać. popatrz, no moda na taką ekobudownictwo, w ogóle na eko, no zaczęła się gdzieś na zachodzie chyba. W Polsce obecnie jest super, no bardzo wszyscy chcą być eko Z i roku jest... na rok na pewno ta świadomość Jest wzrasta i to jest już, no ekologiczna. jest się trendy, tak? Jak jesteś eko, to ten... I to tu dojdzie. Wszystko Ale dochodzi. To też, może ale potrwać tak jeszcze, jak ale... mówisz, że jest eko, to jest trendy, to właśnie bardzo dobrze, że jest No eko. i Niech dobrze, ludzie ale to, myślą, i niech- to dojdzie tutaj i tu będzie też tak samo. To jest kwestia oczekiwań, prawda? No jeżeli ktoś tutaj buduje dom, załóżmy, przyjeżdża do Gambii i chce tu żyć, no to też musi mieć świadomość, że tu się buduje inaczej. I nie może oczekiwać, że nagle gambijska ekipa będzie wiedziała, jak używać sprzętu, bo on sobie je kontenerem przywiózł i tak się buduje w Polsce. I spotkałam się też właśnie z komentarzami takimi, że oni nie umieją. No, jak ty byś pojechał budować z cegły piaskowej, to też byś raczej nie umiał. I prawda, no, Dokładnie. przyjeżdżając z innej kultury robimy pewne założenia. I na przykład, no, umówmy się, no, wszyscy skończyliśmy przynajmniej podstawówkę, tak, w Tak. Polsce. Więc już pewien etap wiedzy, świadomości, informacji po prostu o świecie posiadamy. A tutaj, no, przepraszam, niektóre dzieci nie chodzą do szkoły, bo mają za daleko, tak? Albo muszą pomagać Albo muszą rodzicom. pomagać No. rodzicom w domu, albo właśnie chłopcy młodzi pracują od małego i potem tak są mistrzami Tak. w swoim fachu, Mechanikiem ale jest. nigdy nie nauczyli się czytać i pisać, No. bo taka była sytuacja w rodzinie. Trzeba bardzo naprawdę mieć świadomość tego, że po prostu start w życiu mieliśmy bardzo, bardzo różny. I nawet Tak. będąc z najbiedniejszego jakiegoś miejsca w Polsce, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o dostęp do informacji, po prostu zupełnie to inaczej wygląda nadal. Zupełnie. Jeszcze to, że tu się rzeczy naprawia. Tu się rzeczy Tak, naprawia. kurczę i to... My żyjemy w kulturze, gdzie wszystko się wyrzuca, bo taniej jest wyrzucić i kupić nowe niż naprawić. A tu naprawdę jest tak ogromna rzesza ludzi, którzy po prostu samouków bardzo często, prawda? Tak. Którzy od samochodów do wszelakich Elektronikę, sprzętów, telefony elektroniki, rozkręcają, lutują, kurczę, naprawdę, smartfony. Ja tu widzę się naprawdę takie... naprawia rzeczy, które w Europie dawno wylądowały po prostu na śmietniku. Także wielki szacunek tutaj dla ludzi za to, że to potrafią. Trzeba wracać, niestety, z tego pięknego miejsca. Agato, w skrócie na koniec powiedz nam, jak wesprzeć misję Gambia, jak widzowie najłatwiej mogą to zrobić, w jaki sposób. Bardzo dziękuję w ogóle za możliwość i z góry dziękuję wszystkim za wsparcie. W tej chwili nasz wolontariusz założył zbiórka pomagam.pl Link gambijski dom. na dole link jest. na dole. I pozwól, że jeszcze troszeczkę powiem jedną rzecz. Jesteśmy bardzo blisko ukończenia, ale jak nie skończymy przed porą deszczową, to nie skończymy. Powód jest prosty. Tutaj ceny materiałów budowlanych szybują. Mało tego, przed samą porą deszczową ceny materiałów budowlanych niestety wzrastają, ponieważ sprzedawcy wykorzystują to, że ludzie muszą naprawić dom, na przykład, żeby się nie zawalił. A Gambijczycy no, często czekają do ostatniego momentu, bo po prostu nie stać ich na te naprawy wcześniej. I niestety potem płacą za te materiały więcej. A po porze deszczowej, no dobrze, cena trochę spada, ale jakoś nigdy nie wraca do tego poziomu przed. Więc teraz naszym głównym wrogiem jest czas. Bardzo, bardzo zależy nam, żeby ukończyć po prostu przed porą deszczową. Zostało nam dosłownie kilka miesięcy.
I proszę pamiętajcie, liczy się każda złotówka. Nie myślcie sobie, a mogę tylko 2 złote wpłacić. Jeśli każdy, kto ogląda, wpłaci te 2 złote, to będziemy mogli zrobić kolejny krok. Także z góry bardzo, bardzo wszystkim dziękuję i proszę o wsparcie. Tak, no bo tutaj w porze deszczowej no się nie buduje praktycznie, tak? Gambijczycy nawet nie budują, bo nie da się po pierwsze dojechać, po drugie no jak ciągle deszcz pada, beton nie wyschnie i tak dalej, i tak dalej. No jest trudno. O Jeny, teraz przepraszam, to w ogóle... bo my jeszcze przy okazji zajmujemy się też psami. To są właśnie, tutaj mam szczeniaczki, które przywieźliśmy teraz, znaleźliśmy je prawie zagłodzone właśnie w Bujbie, więc przy okazji, znaczy naszym głównym celem jest edukacja, ale też ratujemy różne zwierzątka, więc mamy ich bardzo dużo tutaj, bo niektóre z nami zostały. Resztę staramy się znaleźć dobre domy, bo też to nie jest łatwe znaleźć dobry dom dla pieska. I ja na koniec tylko dodam, my nie jesteśmy teraz tu, gdzie jest ten dom wolontariusza. Ja o tym mówiłem, ale to jest ważne. Tak, dlatego ja nie pokazuję tego domu, ale zgadzam się z Agatą, albo ona mi dośle filmy i ja spróbuję coś w Polsce już opublikować, albo Agata sama opublikuje, że będziecie mieli najnowsze filmy, jak to wygląda dzisiaj praktycznie w tych dniach, nie? Bo jest trochę materiałów z wcześniejszych i tutaj na pewno linki podrzucę, ale też mam właśnie filmy na nowsze, tylko technicznie jest teraz problem trochę. Ale dla każdego, kto chciałby już dziś zobaczyć na Facebooku strona Misja Gambia, uaktualniamy także informacje z budowy i naszych działań przez te lata, wszystkie tam po prostu są. Także zapraszamy też Misja Gambia na Facebooku. Okej. Dzięki Agata. Dzięki. Ja muszę wracać. I nareszcie się udało. My próbowaliśmy się, proszę Państwa, spotkać w naszej wiosce, ale no nie udało się. Nie udało się. To różne tam względy. Następnym razem. Pewnie. Następnym razem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.